na moim kanale Top Szydełkowo. W tym filmiku pokażę, jak zrobić konika na szydełku, który będzie breloczkiem. Konik ma 9 cm wysokości bez tego ucha, zaś 11,5 cm szerokości. Zrobiłam mu siodełko, oczka przyszyłam z koralików i przyszyłam uzdę. W zasadzie konik jest dwustronny, ponieważ z drugiej strony, z lewej strony, też przyszyłam mu oczko, uzdę. Tak wygląda ostatecznie. Konika zrobię z takiej włóczki bawełnianej, to jest 100% bawełny Alize Bella, a także z takiej musztardowej i takiej pomarańczowej włóczki. One są troszkę grubsze, te włóczki, i to jest włóczka Gazal Baby Cotton. One mają 60% kotonu i 40% akrylu. Oprócz do wykonania konika użyję też wypełnienia, a także takiej zawieszki, 2 koralików na oczka, igły do włóczki i zrobię go na szydełku 2 mm. Konika zacznę robić od nóżek, czyli zaczynam. I jak powiedziałam, zaczynam od nóżki, czyli jedną mam, drugą wykonam w ten sam sposób. Czyli robię 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I wbijam szydełko w drugie oczko i robię 4 półsłupki. W każdym oczku po jednym półsłupku. 2, 3 i 4. Na końcu oczko łańcuszka. Jeden rząd zrobiłam. Zrobię jeszcze jeden rząd. Czyli wbijam szydełko w pierwsze oczko i robię półsłupek. I robię tak do końca tego rzędu. I oczko łańcuszka. 2 rzędy zrobiłam. I teraz robię trzeci rząd. W trzecim rzędzie większe o jedno oczko tę nóżkę. Czyli w pierwszym oczku robię jeden półsłupek. W drugim oczku robię 2 półsłupki. A w następnych oczkach robię po jednym półsłupku. 3 rzędy zrobiłam. Tak wyglądają. I na końcu oczko łańcuszka. I ostatni rząd, 4. Teraz. Czyli przerabiam 5 oczek półsłupków. 5 półsłupków. W każdym oczku jeden półsłupek.
teraz mam dwie nóżki zrobione. One mają w tej chwili po 4 rzędy i teraz nie odcinam tej nitki, ponieważ robię 5. rząd. W 5. rzędzie na początku przerabiam pojedynczo półsłupki, czyli mam tutaj 5 półsłupków, jak mówiłam wcześniej. W ostatnim 5. oczku robię 2 półsłupki razem. Czyli powiększam 5. rząd o 1 półsłupek. Razem mam 6 półsłupków. Teraz robię 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 5 i 6. I łączę drugą nóżkę z pierwszą, czyli robię na początku 2 półsłupki w pierwszym oczku. Raz, 2. A następnie przerabiam po 1 półsłupku. I na końcu oczko łańcuszka. Tych nitek na razie się nie pozbywam. One mogą iść do środka. Czyli 2 nóżki połączyłam. Każda z nich ma 5 rzędów i tak to wygląda. Teraz przerobimy 6 rzędów, czyli od 6 do 11 rzędu. Ja tutaj mam 18 półsłupków, czyli w każdym rzędzie przerobię po 18 półsłupków. Czyli i w rzędzie 6 robię pojedynczo półsłupki, czyli przerabiam te 18 półsłupków. W każdym oczku łańcuszka robię 1 półsłupek. Raz. Dwa. Trzy. 4, 6 rzędów przerobiłam i teraz jeszcze przerobię 5 rzędów, tak aby wszystkich rzędów mieć 11. Czyli po zrobieniu 5 rzędów, w każdym 18 półsłupków, spotkamy się. I 11 rzędów przerobiłam. Teraz robię 12 rząd, czyli na początku przerabiam pojedynczo półsłupki w 12 rzędzie i spotkamy się pod koniec tego rzędu, czyli 12. I kończę 12 rząd i teraz zostawiłam tutaj 2 oczka, ponieważ robię zmniejszenie. Czyli w ten sposób zmniejszam o 1 oczko. I teraz rząd 13. W rzędzie 13 na początku robię także zmniejszenie
przerabiam pojedynczo półsłupki, a w ostatnim oczku 13 rzędu dodam jeden półsłupek. Czyli spotkamy się pod koniec 13 rzędu. I kończę rząd 13 i w ostatnim oczku robię 2 półsłupki. Czyli na początku zmniejszyłam, teraz zwiększam. I oczko łańcuszka. W 14 rzędzie na początku dodaję jedno oczko, czyli 2 półsłupki w pierwszym oczku robię. Następnie przerabiam 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. W 7., 8. oczku robię zmniejszenie. Zmniejszam o jedno oczko. I oczko łańcuszka na koniec. Czyli zaczynam robić głowę. Przechodzę do rzędu 15. Na początku robię zmniejszenie, czyli zmniejszam o jedno oczko. Następnie przerabiam 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. A w ostatnim oczku robię 2 półsłupki. Raz i 2. I 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4 i 5. I przechodzę do rzędu 16. W 16 rzędzie wbijam szydełko w drugie oczko łańcuszka, robię półsłupek. I w kolejnych oczkach łańcuszka robię półsłupki. Będę miała na koniec 4 półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. Czyli zrobiłam 4 półsłupki na oczkach łańcuszka. Teraz robię 2 oczka, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. I dalej przerabiam 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. W 7. i 8. oczku robię zmniejszenie. I na końcu oczko łańcuszka. W rzędzie 17 w pierwszym i drugim oczku robię zmniejszenie. Następnie przerabiam 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5. W następnym oczku robię 2 półsłupki. Raz, 2. I dalej przerabiam 5 półsłupków do końca. Raz, 2,
oczko łańcuszka na koniec. W rzędzie 18 przerabiam 5 półsłupków. Raz, dwa, trzy, 4, 5. W następnym oczku robię 2 półsłupki. Raz i 2. Dalej przerabiam 5 półsłupków w kolejnych oczkach. Raz, 2, 3, 4, 5. W 2 ostatnich oczkach robię zmniejszenie. I na końcu oczko łańcuszka. I przechodzę do rzędu 19, czyli na początku zmniejszam o 1 oczko. Dalej przerabiam 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 4, 5. W następnym oczku robię 2 półsłupki. Raz i 2. I dalej przerabiam 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4 i 5. I oczko łańcuszka. I teraz rząd 20, czyli przerabiam 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. W następnym oczku robię 2 półsłupki. Raz i 2. Dalej przerabiam 4 półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. W następnych 2 oczkach zmniejszam. Czyli zmniejszam o 1 oczko, tak jak wcześniej, i na koniec oczko łańcuszka. W rzędzie 21 na początku zmniejszam o 1 oczko. Dalej przerabiam 4 półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. I w następnych 2 oczkach, czyli zmniejszam o 1 oczko. I teraz oczko łańcuszka. I przechodzę do rzędu 22, gdzie na początku zmniejszam o 1 oczko. Następnie robię 2 półsłupki. Raz i 2. I dalej zmniejszam o 1 oczko. I oczko łańcuszka. I ostatni rząd to 23, czyli na początku robię zmniejszenie i
2 ostatnie oczka zmniejszam. I 2 kolejne oczka również zmniejszam. I oczko łańcuszka. I tak wygląda konik. I teraz go połączę. I teraz mam tu drugą część konika i będę łączyć. Konika połączę oczkami półsłupka. I łączę go tutaj tak od środka. I w każde oczko wbijam szydełko i robię półsłupek. Tak to teraz wygląda, to łączenie. Tutaj też w ten sposób, ale trzeba uważać, aby łapać dwie części szydełkiem. Tutaj chowam te nitki do środka. Tu jeszcze w to samo wbiję w oczko drugi raz szydełko, żeby ta głowa się bardziej zaokrągliła. Teraz tutaj, aby ten nos się bardziej zaokrąglił, tu w ostatnim oczku zrobię 2 półsłupki na końcu tego nosa. I dalej robię pojedynczo. I tutaj w każdym tym rzędzie wbijam szydełko i robię półsłupek. I tutaj na końcu tej nóżki robię 2 półsłupki. I teraz dalej łączę tę nóżkę. Tu schowam tę nitkę.
na koniec robię 2 półsłupki na koniec tej nóżki. I teraz dalej łączę, tak jak wcześniej. I tak samo zrobię z drugą nóżką. I spotkamy się tutaj na tym grzbiecie. Tak wygląda połączony konik. Teraz tutaj go wypchałam i teraz dokończę to łączenie. Czyli dalej w każde oczko wbijam szydełko. I teraz odcinam tę nitkę. I wyprowadzam tę nitkę. Tak wygląda. I teraz przeciągam ją dalej. Drugą też. Przywiązuję i chowam do środka. Teraz na tych oczkach półsłupka, którymi łączyłam te dwie części konika, zrobię oczka zamykające. Czyli ja zaczynam tutaj od środka. Można zacząć w dowolnej części i wbiłam szydełko w pierwsze i w drugie oczko. Teraz robię oczko zamykające. I tak robię dookoła, jak powiedziałam, na lewej stronie. I tak wygląda na lewej stronie. Tworzy się taki łańcuszek, a na prawej stronie tak. I teraz dookoła tego konika zrobię te oczka zamykające i spotkamy się pod koniec. Skończyłam i teraz odcinam tę nitkę i teraz igłą zakończę. Tak wygląda teraz z lewej strony, a tak wygląda z prawej strony. Tyle grzywki mam zrobione i teraz tutaj zrobię jeszcze jedno, czyli wbijam szydełko tutaj pod ten łańcuszek i mam tutaj nitkę podwójnie złożoną i teraz przeciągam szydełkiem te dwie nitki. Trochę wyciągam i przeciągam je przez to szydełko.
odcinam i tak wygląda grzyba. Teraz zrobię ogonek. Ogonek zrobię tak samo, czyli mam tutaj znowu nitkę, którą biorę na pół i tutaj wbijam szydełko, potem łańcuszek i przeciągam. I przeciągam przez tę pętelkę. I teraz wbijam tutaj następne oczko. I znowu tak samo przeciągam przez ten łańcuszek. Przewiązuję. I tak teraz wygląda. Teraz zrobię, tu przyszyję oczko. I tutaj łacuję. I teraz z drugiej strony przyszywam oczko, czyli przyciągam tę igłę, tę nitkę. Oczka przyszyłam. I teraz zrobię siodło. Teraz robię siodło, czyli zaczynam od 10 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wbijam szydełko w drugie oczko i robię 7 oczek półsłupków. 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. W ostatnim oczku robię 3 półsłupki. Raz, 2, i 3. Teraz i robię oczko ścisłe. I teraz robię znowu 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6
tu w ostatnim oczku robię 3 półsłupki. Raz, raz, 2 i 3. I teraz przerabiam 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I teraz robię w następnym oczku 2 półsłupki. Raz, 2 i w następnym 2 półsłupki i jeszcze w następnym 2 półsłupki. I dalej przerabiam 7 półsłupków. Raz, 2, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I w następnym oczku robię 2 półsłupki. I tu na środku 2 półsłupki. I jeszcze w następnym 2 półsłupki. I zamykam oczkiem ścisłym. I tak wygląda siodło. I teraz pozbywam się tej nitki. I teraz wykończę to siodło oczkami zamykającymi, czyli tak jak kończyłam tego konika, czyli dookoła zrobię oczka zamykające, tak aby to siodło było bardziej kolorowe. I tak dookoła. Z tej strony tak wygląda, a z tej strony wygląda tak. Tak wygląda to siodło. Teraz tutaj wbiję igłę i zamknę to oczko. Tu jeszcze raz. I tak wygląda. Teraz pozbywam się tych nitek i siodełko gotowe. Przyszyję to siodełko, czyli tutaj tak od spodu.
tak przyszywam dookoła, tej nitki się pozbędę. I tak wygląda teraz konik. Siodełko ma przyszyte, a teraz zrobię mu takie łóżko, jak tutaj. Na zawieszkę. Czyli łóżko i robię w ten sposób, że wbijam tutaj szydełko i robię 10 oczek w łańcuszkach. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz odcinam tę nitkę i końcówkę tej nitki, końcówką tej nitki przewlekłam igłę. Tutaj przekładam tę nitkę przez to ostatnie oczko i teraz tę zawieszkę przekładam przez to ucho i teraz tutaj mocuję. I tak wygląda moje ucho i ta zawieszka. A tutaj przywiązuję te dwa końce. I chowam te nitki. Chowam je do środka. Mocuję drugą nitkę. I przyciągam. I chowam do środka. I tak ostatecznie wygląda konik, który, jak powiedziałam, jest breloczkiem. Teraz można mu uszyć jeszcze taką tutaj uzdę, którą przyszyłam jasnymi nićmi, aby się dobrze odznaczała. Tu przeciągnęłam przez ten środek. Jak widzimy, tak ona wygląda z obu stron. Myślę, że takie koniki każdemu się spodobają. Nie są trudne do zrobienia. Zachęcam do wykonania takich koników, breloczków. Można je wykonać
z każdej nie za grubej półczki. Jeżeli spodobał Ci się mój filmik, podnieś łapkę w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi filmami, subskrybuj mój kanał. Dziękuję za uwagę.